Witam serdecznie. Rozpoczynam swoją wędrówkę na szczyt Babiej Góry z płatnego parkingu Zawoja Markowa. Aplikacja pokazała mi, że z okna mojego domu na Śląsku linii prostej mam do Babiej Góry 89 km. A z okna mojego domu udało mi się zrobić takie zdjęcie. Kilometry kilometrami postanowiłem wybrać się na szczyt Babiej Góry, czyli Diablaka. Początkowa droga odbywa się zielonym szlakiem w kierunku schroniska Markowe Szczawiny. Schronisko Markowe Szczawiny, leżące na wysokości 1180 metrów nad poziomem morza, wybudowane zostało w roku 1906, a całkowicie przebudowane i oddane dla turystów w listopadzie 2009 roku. W dalszą część wędrówki udaje się żółtym szlakiem. Ten odcinek drogi jest niezwykle malowniczy, przedstawia niezwykle bajkowy charakter. Na północnych stokach masywu zachował się w doskonałym stanie naturalnym piętrowy układ roślinności górskiej, stanowiący odbicie zróżnicowanych warunków klimatycznych. W najniższym piętrze w Reglu Dolnym znajdują się resztki niemal pierwotnej Puszczy Karpackiej. W Reglu Górnym dominują stare naturalne świerczyny, które w swoim najwyższym zasięgu kształtują górną granicę lasu. Powyżej niej znajdują się dobrze wykształcone piętro kosodrzewiny, natomiast w partiach szczytowych góry istnieje jedynie w Beskidach naturalne piętro halne. We wszystkich tych piętrach znajdziemy szereg zróżnicowanych zespołów roślinnych o specyficznych składach gatunkowych. Żółtym szlakiem dochodzę do Perci Akademików. Mimo swej niewielkiej długości jest jednym z najciekawszych i trudniejszych odcinków w polskich Beskidach. Nadmienić tutaj można także, że szlak jest jednokierunkowy i jest zamykany w zimie z powodu na zagrożenie lawinowe.
Najtrudniejszym miejscem szlaku jest 8-metrowej wysokości pionowa skała o nazwie Czarny Dziób, na której trzeba się wspiąć. Przejście to jest zabezpieczone łańcuchem i klamrami. Po przejściu tej trudniejszej części można pomyśleć, że odcinek już będzie lepszy. Nic bardziej mylnego. Końcowy odcinek do szczytu też daje o sobie znać. A tuż pod szczytem dzieje się wielka magia. Dochodząc do szczytu Diablaka, jeszcze przez chwilę mogłem nacieszyć się widokami, szczególnie w kierunku Tatr. Niestety za chwilę Babia Góra okazała się zmienną jak kapryśna kobieta. Z radosnej zmieniła się w pochmurną i wieczną.
tym dniu nadciągał halny z nad Tatr, co odczułem za chwilę na swojej skórze. Pochodzenie nazwy Babia Góra ma różne znaczenia ludowe. Mnie najbardziej spodobała się ta, że jest to kochanka zbójnika, która skamieniała z żalu, widząc jak niosą jej zabitego ukochanego. Wiatr na Babiej Górze pozwala na lifting twarzy, układa fryzurę za darmo. Osoba, która tęskni za Japonią, upodabnia sobie oczy. Z Babiej Góry schodzę czerwonym szlakiem, kierując się najpierw w kierunku Małej Babiej Góry, a następnie schroniska Markowe Szczawiny. Widać tutaj bardzo dobrze wykształcone piętro kosodrzewiny. Pomimo to, że widoki wokół mnie były piękne, szczyt Babiej Góry był nadal w chmurach. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam do polubienia i subskrypcji mojego kanału. W sumie zrobiłem około 12 km i bardzo polecam Babią Górę z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.